Trzepali tam niemiłosiernie, zadawali tyle pytań. I dzisiaj będziemy jechać do Chin pociągiem. Super szybkim pociągiem, nie byle jakim. Ale pojawił się jeden problem, bo... I podobno nawet może być jakieś tam więzienie. Ta odprawa trwała tak długo, że jest taka szansa, że możemy spóźnić się na pociąg. Musimy pędzić na... Dzień dobry, witamy się z Wami z Laosu po raz kolejny już. Jesteśmy w trakcie wielomiesięcznej podróży po Azji i dzisiaj będziemy jechać z Laosu do Chin pociągiem. Super szybkim pociągiem, nie byle jakim. Tak. I powiemy Wam, ile to kosztuje, jak się za to zabrać i jak to wygląda. Wszystko Wam pokażemy od A do Z, także zapraszam do oglądania. My w ogóle teraz lecimy szybko na taksę, bo zaraz się okaże, że się spóźnimy i nic Wam nie pokażemy, bo też tak może być. Jesteśmy już na zewnątrz i tutaj gdzieś powinien czekać na nas kierowca. Zaraz go znajdziemy. Tutaj w Laosie bardzo dobrą formą transportu są tuk-tuki, chociaż to powiedziałbym bardziej, że wygląda jak, nie wiem, może nawet taka mini ciężarówka, bo zdecydowanie nie jest to tuk-tuk, jakiego znamy z innych azjatyckich krajów. Za przejazd na dworzec kolejowy płacimy 100 000 kipów za 2 osoby. Pewnie moglibyśmy znaleźć coś taniej, ale z rana jak tutaj szukałem jakiegoś kierowcy, to nie chciało mi się z nimi negocjować o 2 czy 3 zł, więc po prostu zgodziliśmy się na pierwszą kwotę, bo nie jest ona wcale jakaś wysoka. I za jakieś już 10 minut powinniśmy być na dworcu. Dotarliśmy na dworzec o godzinie 8:15, czyli jakieś 50 minut przed planowaną godziną odjazdu. Da nam to odpowiednio dużo czasu na odprawę, bo odprawa wygląda tutaj bardzo podobnie jak na lotnisku. Musimy odebrać bilety, no i będziemy czekać na pociąg. Pierwsze nasze wrażenie jest takie, że ten dworzec wygląda zupełnie jakby nie znajdował się on w Laosie. Wszystko jest dookoła ładne, czyste, zadbane, budynek bardzo nowoczesny i widzę, że nawet nie ma kolejki, a to dobrze się składa. Jeśli ktoś tak jak my kupił bilety przez aplikację, to najpierw trzeba je odebrać tutaj w okienku. Później powiem Wam, jak można kupić te bilety. Ja właśnie je odebrałem, mamy też nasze paszporty. Paszporty trzeba mieć tutaj koniecznie ze sobą, bo do odebrania biletów potrzebny jest paszport i podczas dokonywania rezerwacji też potrzebny jest paszport. Także ja już mam bilety i idziemy na odprawę. Odprawa tutaj na dworcu przeszła bardzo szybko, bo nie mieliśmy niczego zakazanego w plecaku i tutaj informuję Was, że nie można zabierać noży, ani żadnych takich ostrych rzeczy o jakimś takim długim ostrzu. Nie można zabierać ze sobą jakichś dużych opakowań z aerozolami. To po prostu w trakcie kontroli zostanie skonfiskowane i wyrzucone. I nie można też mieć przy sobie e-papierosów, żadnych tam jakichś tych takich gówien różnych podobnych. Zresztą w całym Laosie, w Tajlandii też takie rzeczy są zakazane. I jeśli ktoś z Was zabierze je tutaj na dworzec, w trakcie kontroli to wyjdzie, to nie tylko może to zakończyć się tak, że po prostu zostanie to skonfiskowane i wyrzucone, ale nawet może być jakiś mandat i podobno nawet może być jakieś tam więzienie na jakiś krótszy czas, także warto to mieć na uwadze. Kolejna bardzo ważna sprawa to w jaki sposób można kupić bilety na te super szybkie pociągi w Laosie. Pierwsza opcja to po prostu przyjazd na dworzec i kupno biletów osobiście w okienku. Druga to skorzystanie z aplikacji mobilnej. Tutaj wyświetlę Wam w tym momencie zrzut aplikacji mobilnej, także będziecie widzieli, jak ona się nazywa. Żeby założyć konto w aplikacji potrzeba mieć laotański numer telefonu. Także jeśli kupicie sobie kartę SIM w Laosie po przyjeździe, to bez problemu możecie sobie tą aplikację pobrać i się zarejestrować. Do kupna biletu potrzebny jest numer paszportu i kolejna opcja to również kupno biletu w tych takich lokalnych agencjach, biurach turystycznych, w hotelach. Tylko że tutaj Was informuję, że oni pobierają sobie prowizję za kupno takiego biletu. My za dzisiejszy bilet zapłaciliśmy 1 400 chyba 25 000 kipów. Aż sprawdzę, bo odpaliłem sobie przed chwilą aplikację, żeby pokazać Wam ceny, to od razu mogę Wam o nich opowiedzieć. Pokażę Wam zrzut ekranu i tak, właśnie zapłaciliśmy 1 425 000 i na mieście można byłoby kupić ten bilet za 1,6 miliona, czyli tam jakieś 20 czy 30 zł prowizji, a bilety na pierwszą klasę kosztują 2 274 000. Cena wyższa, podobno warto. My zdecydowaliśmy się na tą zwykłą klasę. Zobaczymy po prostu, jak ta podróż przebiegnie i damy Wam znać na koniec tego filmu, czy było w porządku, czy śmiało można podróżować taką klasą.
czy lepiej jednak sobie zrobić ten upgrade do wyższej klasy. Tutaj na stacji w Wang Vieng mamy kafe Amazon. Jest to taka sieciówka, można się rano napić ciepłej kawy, można chyba nawet coś przekąsić drobnego. Mamy też automaty z wodą do picia, jest tutaj woda ciepła, można sobie zrobić jakąś zupkę błyskawiczną, no i można też uzupełnić zbiornik z wodą, jeśli posiadacie. Są też łazienki, zobaczymy w jakim stanie. Męska na lewo. Toalety są ładne, czyściutkie, także śmiało można korzystać. A tutaj taki mamy piękny widoczek ze stacji. Jest też tutaj taki sklep spożywczy i widzę, że ceny są dużo wyższe niż w 7-Eleven na przykład, także myślę, że warto sobie kupić coś wcześniej, zanim tutaj przyjedziecie. Mamy tutaj na dworcu taką dużą tablicę z rozkładem jazdy, ona tutaj się zmienia, jest chyba w języku laotańskim, chińskim i angielskim, ale nasz pociąg jest ten u góry. On odjeżdża o godzinie 9:03, a odprawa zaczyna się o 8:48. Odprawa biletowa za nami, trwało to dosłownie kilkanaście sekund. Teraz już czekamy tutaj w miejscu wyznaczonym jako przedział 7 i za 10 minut przyjedzie pociąg. Machaj. ผู้โดยสารเชิญทราบขบวนรถไฟ is at platform. Please stand in a line and get on the train orderly. Don't cross the white line and pay attention to your safety. Dobra, przyjechał pociąg, wsiadamy. ให้ทุกทางระมัดระวังขณะที่ก้าวลงจากรถ Minęliśmy już Luang Prabang i zmierzamy teraz bezpośrednio na granicę z Chinami. Tam czeka na nas przejście graniczne i będziemy przechodzić do Chin. Jako Polacy możemy do Chin wjechać bez wizy. Ale pojawił się jeden problem. Nie mamy biletu na połączenie, którym opuścimy Chiny, a takie informacje trzeba już podać przed opuszczeniem Laosu. Dostaliśmy do wypełnienia karteczki, dwie. Jedną właśnie wyjazdową z Laosu i drugą wjazdową do Chin i tam musimy podać właśnie informacje na temat tego połączenia. Nie mamy takiego połączenia, nie mamy żadnego biletu, ale trzymajcie kciuki, żeby to jakoś na granicy przeszło. Dotarliśmy już do Boten, gdzie znajduje się laotańsko-chińska granica i teraz już musimy udać się na odprawę. Jak dobrze pójdzie, to za jakieś 50 minut oficjalnie będziemy już w Chinach po raz pierwszy w życiu. Taka ciekawostka. Formalności po stronie laotańskiej mamy już załatwione, mamy pieczątkę wyjazdową. Jest jedna rzecz, która bardzo mocno mnie w tym momencie zastanawia. Mamy pieczątkę wyjazdową z Laosu, ale nie mamy jeszcze wjazdowej do Chin. I teraz czekamy już ponownie w kolejce na to, żeby wejść do pociągu ponownie, żeby wsiąść do tego samego pociągu i jechać dalej. Nie wiem, w którym momencie my dostaniemy tą naszą pieczątkę, bo ja cały czas się zastanawiam też, czy nie będzie jakichś problemów, bo my nie mamy tego biletu na połączenie, którym opuścimy Chiny. Nie znamy nawet tej daty, już tam sobie coś takiego prowizorycznego w głowie ułożyliśmy, że jak będą pytać, jaki mamy plan, to my mamy wstępny plan podróży zapisany. Wiemy, kiedy mniej więcej wyjedziemy z Chin, czyli za 28 dni, ale nie mamy jeszcze tego biletu. Jak będzie to konieczne, no to po prostu poprosimy o udostępnienie internetu i kupimy sobie jakiś bilet do jakiegoś fajnego miejsca. Myślimy tutaj mocno o tym, żeby polecieć na Bali. Pojawia się też opcja, żeby polecieć do Tokio, do Japonii, bo tam jeszcze nie byliśmy, ale jak to finalnie się, proszę Państwa, ułoży, to już za kilka minut się dowiecie, bo teraz jeszcze nie wiemy. I wsiadamy ponownie do pociągu, jedziemy dalej. Już wiem, jak to, proszę Państwa, wygląda. W Boten załatwia się formalności po stronie Laosu, wsiada się z powrotem do pociągu, jedzie kilkanaście minut do Mohan, tutaj się ponownie wysiada i tutaj już załatwia się formalności po stronie chińskiej. Także idziemy. Ta odprawa trwała tak długo, że jest taka szansa, że możemy spóźnić się na pociąg. Mamy 18 minut do odjazdu. Trzepali tam niemiłosiernie, zadawali tyle pytań. Paszport to chyba każda pieczątka pod jakąś podczerwienią. Sprawdzali, iluś tam chyba 2 ziomków przyszło sprawdzać. Pytali, czy mówimy po chińsku, jaki mamy konkretnie plan podróży. Ale nie pytali o to, czy mamy... Wpisaliśmy tam w tą karteczkę, że mamy, że po prostu Chiny opuścimy pociągiem do Hongkongu
I to przeszło bezproblemowo. Pytali, czy mówimy po chińsku, jaki mamy plan podróży, czym się zajmujemy, jaką mamy pracę i tak dalej. Ale przeszło, udało się, mamy pieczątkę w paszporcie. Jak już usłyszałem to takie pyknięcie pieczątki, to mówię, no i elegancko. No i teraz jeszcze tylko musimy pędzić na ten pociąg, ale są kolejki i też się to będzie dłużyło. Czyli teraz, proszę Państwa, po raz pierwszy oficjalnie możemy przywitać się z Wami z Chin. Jest to nasz, nie wiem, 50. któryś kraj, za bardzo tego nie liczymy. Nie ma to dla nas większego znaczenia i tylko musimy pędzić na pociąg, bo czas ucieka. Ja idę schodami, trzeba kroki robić. Na szczęście udało nam się zdążyć na ten pociąg, nie odjechał. Patryk już sobie Czekał zrobił na nas, zupkę. tak. Ja jem chipsy i piję wodę gazowaną. I co? No i teraz już do celu, już mam nadzieję bez żadnych wysiadek, przesiadek i innych tego typu rzeczy. Jakieś 4 godzinki będziemy jechać. Tak. No, a polecam zabrać sobie coś po prostu na drogę, kupić w 7-Eleven czy tam w Big Marcie, jak ktoś będzie jechał, bo tutaj podobno można też kupić, ale są dużo droższe i kupując wcześniej macie większy wybór, także można wybrać coś spoko, a tutaj co będą mieć, to nie wiem. No i też czy płatność, mogę ją zdjąć, czy też płatność tutaj jest akceptowana jakąś inną formą niż gotówka, to nie mam zielonego pojęcia. Ale w każdym razie my sobie zupkę kupiliśmy dzisiaj rano, już się chyba zagotowała i będę wcinał. Tak, a jeszcze co ważne, jak będziecie kupować sobie bilety na pociąg, to nie można wybrać sobie miejsc. Przydzielają tutaj losowe i właśnie tutaj trwała przed chwilą wojna o siedzenia, bo my byliśmy, ja nie siedzę na swoim miejscu, bo moje miejsce jest tam obok. Przed nami jest para, która też chciała siedzieć razem, a mieli miejsce, właśnie on miał tu, na tym, gdzie ja siedzę. I jeszcze była para Szwajcarów, tak? Ze Szwajcarią. I też chcieli siedzieć razem. I każdy po prostu był porozrzucany. No i ja z Patrykiem mówię, dobra, to my siadamy na swoje siedzonka, czyli ja tutaj, gdzie Patryk i Patryk tam, gdzie ten ziomek. Czyli tak koło siebie, nie? A oni mówią, żebyśmy się rozsiedli, w sensie, że ktoś usiądzie tutaj na Patryka miejsca. A my mówimy, że nie, że już siedzimy tak, jak siedzimy i tyle. W sensie, że po prostu dla nas jest tak najwygodniej, bo i tak jesteśmy w miarę blisko siebie, że możemy się jedzeniem na przykład podzielić, nie? Nie możemy się podzielić. I Nie się nie dzielę. no i ziomek tak poprzestawiał tutaj pół pociągu, że w końcu siedzą razem. Mnie też przesadził z tamtego miejsca tutaj, także my też siedzimy razem. I ta para Szwajcarów też siedzi razem, ale było zamieszanie. Było zamieszanie, ale już jedziemy do celu. Także nie liczcie, że jak będziecie kupować sobie tutaj bilety do tego pociągu, że będziecie mogli sobie wybrać siedzenia, bo są losowo przydzielane i każdy siedzi po prostu porozrzucany po całym wagonie. To jest taki minus. No tak. O, światło. Ciągle jedziemy tutaj tunelami, a te tunele po prostu się ciągną. Jeden mówiłeś 8 km, nie? Ciągną jak ten makaron z zupkiem. Teraz mamy taki odcinek, że praktycznie cały czas jedziemy przez tunele, jeden za drugim. Wyjedziemy tylko na chwilę, jest jakiś piękny widoczek i za chwilę z powrotem wjeżdżamy do tunelu. Linia kolejowa Laos-Chiny to największy projekt kolejowy w historii Laosu. Powstała w ramach chińskiej inicjatywy, łączy stolicę Laosu Vientiane z Kunmingiem w Chinach. Budowa trwała 5 lat, a trasa została otwarta w grudniu 2021 roku. Ponad połowa linii przebiega przez tunele i mosty, przecinając górzysty teren. Dziś Laos po raz pierwszy w historii ma szybkie połączenie kolejowe z północy na południe. Nie pokazywałem Wam jeszcze, jak wyglądają toalety w tych pociągach. Zrobię to teraz. Miejsca jest tutaj bardzo mało, tak jak mniej więcej w samolocie i nie ma tutaj niczego innego poza dziurą w podłodze i jest ona bardzo mała. Mam nadzieję, że domyślacie się, o co mi chodzi. Ale jest tutaj bardzo czysto, papier toaletowy jest, także tą taką lżejszą potrzebę śmiało można załatwić. Trasa kolejowa prowadząca przez cały Laos, dokładnie ta, którą dzisiaj jedziemy, jest ostatnim wybudowanym odcinkiem najdłuższej trasy kolejowej na świecie, która wydaje mi się, że rozpoczyna się w Lizbonie, a kończy w Singapurze, przechodzi nawet przez Polskę i łącznie liczy sobie ponad 21 000 kilometrów,
Coś mniej więcej tyle. A jak nasze wrażenia z dzisiejszej podróży? Bardzo spoko, jest cicho, klimatyzacja jest ustawiona tak względnie, powiedziałbym nawet, że bardzo w porządku. Widoczki za oknem, bardzo spoko, mijamy różne góry, wzgórza, pola herbaciane, jakieś takie chińskie miasteczka. Wcześniej w Laosie jeszcze góry. Naprawdę bardzo duży plus, a za 2 godziny powinniśmy dojechać już do Kunming i tam rozpoczniemy naszą przygodę z Chinami. No i dojechaliśmy i pierwsze wrażenia są takie, że jest zimno i musimy ubrać Chłodno, kurtki. jest, fakt. I jeszcze co ja wam chciałem powiedzieć, wyjechaliśmy o godzinie 9:03, na miejsce dojechaliśmy o godzinie 18:33, minutę przed czasem. I to mi się podoba, to jest punktualność, a nie opóźnienie jakieś, żebyśmy dotarli po 19, albo bylibyśmy jeszcze w drodze. I teraz koniecznie zostawcie nam łapki w górę i napiszcie w komentarzu, czy podobał wam się ten odcinek i ta jazda pociągiem, bo nam naprawdę fajnie i miło Spokój, przebiegła. przyjemnie, wygodne fotele, Tak. piękne widoczki. Także koniecznie dawajcie znaka i koniecznie subskrybujcie nas, bo już w następnym odcinku pokażemy wam, pokażemy wam, jakie są nasze pierwsze wrażenia odnośnie Chin. Spróbujemy tutaj jakiegoś lokalnego jedzonka, Na pewno. musimy kupić kartę SIM i wszystko zacząć sobie Tak. ogarniać. Także to będzie taki odcinek organizacyjny, nasze pierwsze wrażenia. Także koniecznie Dużo praktycznych zostawcie informacji, subskrypcję. tak, zostawcie suba i... To dopiero początek naszej chińskiej przygody. Przed nami nowoczesne miasta jak z przyszłości, słynne góry z filmu Avatar, szklane mosty zawieszone nad przepaścią, przeurocze pandy wielkie, lokalne zwyczaje, których kompletnie nie rozumiemy. W tym targ małżeński, na którym to rodzice szukają partnerów dla swoich dzieci i jedzenie, które zaskakuje na każdym kroku. Czasem pozytywnie, czasem bardzo odważnie. Będą też problemy i to sporo, bo Chiny okazały się być zupełnie czymś innym niż sobie wyobrażaliśmy. Będzie ciekawie, a jednocześnie dziwnie. Czasem aż trudno w to wszystko uwierzyć. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak naprawdę wyglądają Chiny i jak dobrze przygotować się do takiej podróży, to koniecznie wpadnij na nasz kanał YouTube. Znajdziesz nas pod nazwą Wiecznie Wolni. To tyle na dzisiaj, widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Na razie. Cześć, pa!